no to musimy zaznaczyć w tym momencie, że mamy do czynienia z niespotykaną w City Break for Advanced sytuacją. Otóż, kurczę, tu jest jakaś inna Hiszpania w ogóle. I wjeżdżamy z plażą. Jest plaża. Wreszcie co? Wreszcie nowoczesna architektura. Czas na poważnie zacząć naszą przygodę z miastem, które dotąd było, przynajmniej w mojej głowie, taką trochę białą plamą. Mam tu na myśli Walencję, w której gościmy właśnie. Walencja, która w 2024 roku jest europejską zieloną stolicą, miastem, które ponoć słynie ze wspaniałych parków. Słowo ponoć jest już nie na miejscu, bo ja wczoraj zrobiłem scouting. Już mniej więcej wiem, czego się po tym mieście spodziewać. Jedno mogę powiedzieć na pewno, że parki są super. Ogromny ten, w którym w tej chwili jesteśmy. Zresztą fragmenty spróbuję sfilmować z roweru później. Ten ma chyba z 10 km długości. Potężny, w korycie dawnej rzeki, którą sobie Walencja przeniosła do nowego koryta, ponieważ rzeka ciągle powodowała problemy. Były powodzie, wylewy. No i puścili ją bokiem, a w starym korycie zrobili sobie piękny, wielki, ciekawy, długi, linearny park. No bo on jest wąski i się kończy dopiero na plaży, do której teraz zamierzam dojechać. No więc z zielenią jest tu rzeczywiście BDB. Co więcej, widać, że ludzie mają ukształtowane nawyki, żeby z tej zieleni korzystać. Co prawda wczoraj było tutaj przeraźliwie pusto wszędzie, ale to też wiąże się na pewno też z pogodą, która wczoraj było brzydko, dzisiaj jest super. Jak widać, błękitne niebo wyszło. Wczoraj najcieplejszym krajem w Europie była Polska. Za 200 metrów skręć łagodnie w prawo. Było chłodniej, natomiast no, z moich doświadczeń zgromadzonych z wszystkich dotąd odwiedzonych miast mogę jednak potwierdzić, że to tylko anomalia. Zazwyczaj w Hiszpanii jest o tej porze roku fantastyczna pogoda. Oczywiście im bardziej na południe, tym południowy zachód, tym bardziej to będzie zgodne z rzeczywistością tak na co dzień. Im bardziej na północ, tym bardziej ta pogoda może się oczywiście wahać. Tu na Costa Blanca pierwszy raz się spotkałem z takim deszczowym dniem. Skręć łagodnie w prawo. No ale wróćmy do Walencji. No więc potwierdzamy jakość zieleni. Ja już przejechałem tutaj ze 30 km i parki były cały czas wszędzie. Z dużą ilością różnych fajnych atrakcji. To nie są tylko kwestie drzew, zieleni, ale fontan, mnóstwo obiektów sportowych. Wszystkie są wykorzystywane. To znaczy rzuca się w oczy, że tutaj na siłowniach pod chmurką wszystkie urządzenia są w użytku. W Polsce jest to dość rzadki widok, moim zdaniem. Skręć w lewo. Następnie no i na wszystkich boiskach, stołach do ping-ponga, tam wszędzie trwała jakaś aktywność. I wygląda to wszystko bardzo przekonująco. A my teraz udamy się w stronę plaż. Po drodze rzucimy okiem na dzieła pana Calatarwy, który no, jest uznawany za jeden z głównych magnesów w Walencji. Magnes architektoniczny. Powiem wam tak. Kurczę, tu jest jakaś inna Hiszpania w ogóle. Al-Andalus. Wszyscy siedzą w knajpach i zajmują się niekończącą się dyskusją nad kielichem. A w Walencji wszyscy uprawiają sport. Oczywiście teraz specjalnie przesadzam. Bo wiadomo, że może nie wszyscy, ale tutaj na masową skalę popularna jest aktywność fizyczna. I zobaczcie, jak tutaj nie mam scenariusza teraz, jakby jadę na serio, po prostu jedno za drugim. Coś takiego się dzieje cały czas. Pierwszy raz w Hiszpanii coś takiego widzę, naprawdę.
i takie motywy, że stół piknikowy i absolutnie powszechnie czuć to wykorzystywanie tej przestrzeni w taki naturalny sposób, że się wyłazi z domu i że się tą przestrzeń publiczną traktuje jako oswojoną, autentyczną, publiczną, wspólną. Podoba mi się to. Tu dowód na to, że jesteśmy w parku, który jest w korycie rzeki. Mamy starożytny most, pięknie zachowany w ogóle, w świetnym stanie. A pod nim ten park. No i oczywiście wszędzie sport. Tutaj chłopaki hartają w gałę znowu. Gdzie się nie obejrzysz, coś się dzieje. A tutaj kolejna często powtarzająca się atrakcja, czyli miejsce do spacerowania z psem, którego nie trzeba trzymać na smyczy. Dużo takich miejsc. Już minąłem tutaj. Widać, że sporo tutaj energii włożono w myślenie o tym, jak tym mieszkańcom udogodnić życie, zapewnić fajne warunki. Właściwie w sumie wszystkim, bo tutaj są atrakcje dla absolutnie ludzi w każdym wieku. Jest to kompleksowe, przemyślane, łatwo dostępne. Super. Pałac muzyki tam w tle, za wodą. A tutaj mamy coś, co tu się wręcz dzisiaj wylewa za każdego rogu, czyli po prostu tętniące życie. Bardzo to kontrastuje z tym, co widziałem tu wczoraj. Tak jak mówiłem, było pusto. Teraz ludność wyległa. Ale patrzcie, kurczę, jaki tu jest ruch. Jak tutaj wszędzie kipi. No bardzo mi się to podoba. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z częścią ciekawej historii, którą będziemy tu rozwijać. Mam tu na myśli ewidentnie inną mentalność ludzi. Oni się inaczej zachowują niż na tym głębszym południu. Widać to nie tylko po tych aktywnościach, ale ja wyczuwam w ogóle więcej różnic. Ubiór, zachowania, twarze, coś tutaj się mocno zmieniło. Poprowadzimy śledztwo właśnie w tym kierunku. No dobra, jesteśmy na miejscu, znaczy na jednym z kilku miejsc, które dzisiaj są celem naszej wyprawy. Tada! Przed Wami dzieła Santiago Calatrawy. Chciałoby się rzec wreszcie. Wreszcie co? Wreszcie nowoczesna architektura. Się już tak naoglądaliśmy tych zabytków, tych różnych starych kamieni, że Walencja z pewnością wnosi coś bardzo orzeźwiającego. Trochę jak ta piękna struktura ażurowa w Sewilli. No jest to piękne, to jest cały kompleks budynków olbrzymi, który za chwilkę z roweru Wam pokażę w całości. Nazywa się to Miasto Sztuki i Nauki. Jest futurystyczne. Bardzo mi się podoba już na pierwszy rzut oka, ponieważ no, postawiono tu na dosyć odważną estetykę. Santiago Calatrava ma takie dosyć kosmiczne klimaty, jak widać. O, język polski oczywiście. Do Walencji jest sporo połączeń z Polski, więc ten kierunek od wielu lat już jest bardzo popularny. Tylko ja mam takie przeczucie, że on jest popularny przede wszystkim dlatego, że Walencja jest położona przy całej serii ponoć pięknych plaż, które zaraz też pojedziemy sprawdzić, na ile to prawda, że są piękne. Ale z doświadczeń z Costa Blanca mogę powiedzieć, że to prawie na 100% pewne, bo tutaj jest fajny piach. No jest oddech w tym wszystkim. Ja się tutaj czuję świetnie, chociaż to też nie jest tak, że chciałbym Wam zasugerować, że jestem tak zmęczony starymi miastami. Absolutnie nie. Ta Hiszpania mauretańsko-średniowieczna to jest taki mój trochę ulubieniec w ogóle, ale ta wrzuta nowoczesności tutaj robi robotę. O, znajoma postać na rowerze. Czyżbym to był ja? Poświęcamy uwagę architekturze. Więc Miasto Sztuki i Nauki jest spektakular.
ładne. Jeszcze wyjedziemy sobie na górę. Nad nami teraz jest taka specyficzna palmiarnia, która jest fajnym składnikiem tego kompleksu. A na końcu tego całego zespołu budynków, bo to są różne funkcjonalności. Muzea, sale koncertowe, Centrum Sztuki Współczesnej. W Walencji podjąłem decyzję, że nie włazimy do tego typu obiektów. Poza jednym, który wejdziemy do niego, do środka. Mam tu na myśli miejsce, które zafrapowało mnie od razu, jak o nim tylko przeczytałem i zobaczyłem pierwsze zdjęcia. Mam tu na myśli giełdę Jedwabiu. Natomiast tutaj skupmy się przede wszystkim na estetyce widzianej z zewnątrz. No bo robi to wrażenie nie tylko zresztą na mnie, z tego co widzę tutaj, patrząc na wszechobecnie fotografujących się z tymi obiektami gości z całego świata. Tu widać, że bicykleta no. Tego się nauczyliśmy w Arcos de la Frontera, no ale to jest to miejsce, które chciałem wam pokazać, nie muszę tu wjeżdżać na rowerze. Super fajny klimat z tymi palmami. Nie jest to pod dachem, to jest ażurowe, to jest taki szkielet, to co się nad nimi wznosi. No i co, mamy do czynienia po prostu z potężną przestrzenią spacerową, która jest przyjęta, zaabsorbowana przez ludzi, których jest tutaj dużo. Czują się tu ewidentnie dobrze, tak samo jak zresztą dobrze się czuję z tym miejscem również ja osobiście. Wracając do wątku z poprzedniego ujęcia, mam wrażenie, że Walencja jest miastem wakacyjnym. Tak gdzieś zresztą chyba widziałem wśród opisów, które śledziłem w internecie, że to jest największe hiszpańskie miasto wakacyjne. Nie wiem czy największe, bo jest w końcu trochę mniejsze od Barcelony chyba. A w Barcelonie, jak wiemy, na wakacjach 26 milionów ludzi w zeszłym roku. Więc chyba niekoniecznie największy, no będziemy mogli tutaj w bezpieczny sposób użyć słowa jedno z największych miast wakacyjnych, w sensie, że właśnie te plaże tutaj przyciągały moim zdaniem głównie uwagę gości do Walencji. Czytałem też, że jest to miasto bardzo fajne do życia, czyli niekoniecznie miasto turystyczne, tak po prostu wprost. Tam w oddali widać jeden z powodów wielkości tego miasta. To jest port morski, największy port, jeżeli chodzi o przeładunki przynajmniej kontenerów w Hiszpanii. No, duży biznes tam się morski wokół tego kręci, a miasto, jak widzimy, ma między innymi w związku z tym duże ambicje. Ten patent podoba mi się, bo słuchajcie, tutaj są takie dwa duże jeziora wody. Wszyscy się grzecznie słuchają, to znaczy obchodzą je jakby po obrzeżach, bardzo w taki zdyscyplinowany, zorganizowany sposób. A tymczasem tutaj sobie można spokojnie wjechać na rowerze. To jest jezioro bardzo symboliczne, płyciutkie na 2 cm. I podoba mi się, ponieważ jest jakieś takie niebanalne przez tą swoją płytkość. Jednocześnie jakieś takie sprytne. Nie trzeba tutaj hektolitrów wody wlać, żeby uzyskać bardzo fajny efekt optyczny i też coś takiego odświeżającego. Super sprawa. Port jest rzeczywiście ogromny. Tam w oddali widać tą część kontenerową, o której wspominałem, ale tutaj chyba wszystkie możliwe specjalizacje sumują. Częstotliwość lądowania samolotów również wskazuje na wielkość miasta. A jednocześnie mogę powiedzieć z perspektywy rowerowej, bo ja już tutaj przejechałem prawie całe, może nie wszerz, ale wzdłuż, i na pewno Walencja nie jest miastem zbyt wielkim. Więc no jestem ogromnie ciekaw Starego Miasta, a zaraz potem, jak zakończymy ten etap zwiadu, no teraz oczywiście jedziemy zobaczyć plażę. No dobra, założenie jest takie, że oceniamy miasto portowe za kryterium podstawowe, przyjmując odpowiedź na pytanie, czy jest plaża, a jeżeli jest plaża, to jaka jest plaża. No więc odpowiedź mam teraz przed sobą, was tutaj jeszcze trochę przytrzymuję, żeby zwiększyć tutaj napięcie w przekazie, i wjeżdżamy z plażą. Jest plaża. I to, nie bójmy się tego słowa, jebutna. Szersza niż dłuższa.
no to ten egzamin Walencję zdaje na maksymalną ocenę. Jeżeli to jest skala od 1 do 10, to ja daję 10. No może surferskiego tutaj w dodatku nie będzie zbyt często. Myślę, że warunki surferskie tutaj występują zdecydowanie rzadziej niż w Portugalii, ale dla plażowiczów no tutaj mamy totalną rekomendację. A teraz jedziemy zobaczyć, jak broni się walencjańska starówka, Stare Miasto. Osobiście uważam po kilku miesiącach tutaj w Hiszpanii, że no jakby nie było figowców, to byłoby coś poważnie, nie tak z miastem. No ale są. I to 3 takie tłuste, fajne, super wypasione figowce. Uwielbiam je. No powiem wam, że to jest nieprawdopodobne, jak dużo miasto zyskuje wraz z ładną pogodą i jak dużo traci wtedy, kiedy ta jest brzydka. Wczoraj było paskudnie i nie miałem zbyt optymistycznych wniosków, jeżeli chodzi o Walencję. Tak sobie wczoraj trochę mi się plątały po głowie myśli, że może nie będę kręcił odcinka. No to byłaby gruba przesada, bo Walencja jest pod wieloma względami zbyt istotnym miastem, żeby je pominąć. No ale w strugach deszczu, przemoczony i przemarznięty, bo mnie oszukała prognoza pogody, no nie wybrałbym się na rowerze wczoraj, wiedząc, że będzie taka pogoda. Zresztą, że jestem chory trochę jeszcze, co jest karą za spędzenie zbyt wielu godzin z deską w oceanie w Maladze jeszcze. No w każdym razie dzisiaj w słońcu to wygląda wszystko dużo lepiej, chociaż powiem też, że tak, że bo ja już pochwaliłem Walencję za wiele rzeczy. No i też nie jesteśmy od takiego tylko i wyłącznie bezkrytycznego chwalenia. Więc powiem tak, no Mercado Central super, port wszechobecny super, rowerowość miasta najwyższa ocena jak dotąd w całej Hiszpanii i Portugalii, wliczając Portugalię, tak. Natomiast no rzecz dla mnie najbardziej kluczowa, czyli samo Stare Miasto, no to tak trochę, powiem, czego nie urywa. No wiecie, tutaj do ścisłego centrum wjeżdżają jakieś blokasy. Nie brzydkie może do końca, ale jednak to nie jest ta architektura, która by mi tutaj w jakikolwiek sposób zaimponowała. No więc na pewno nie jest tutaj brzydko, ale jako że powiesiliśmy cholernie wysoko poprzeczkę, no to z perspektywy City Break for Advanced, to powiem tak, wydaje mi się, że Walencja bardzo fajne miasto, na pewno bardzo fajne, tak jak Alicante dla wczasowiczów, którzy chcą sobie poleżeć na plaży. I tak jak właśnie w Alicante można by było posługiwać się tym samym sloganem reklamowym City and Beach w dowolnej kolejności, wymieniając te dwa słowa. No i teraz tu oczywiście też są zabytki, katedra, na którą patrzymy chyba właśnie w tym momencie. Z całą pewnością dodatkową frajdę przysporzy nam w dniu roboczym czynne targowisko i możliwość wejścia do środka, do giełdy Jedwabiu. Ale porównując to, co tutaj się dzieje, do Sewilli, Kordoby, Lizbony, no to jednak nie jest ta półka. A więc nie odpuściłem. Zostaliśmy z misiem w Walencji jeszcze jeden dzień. Postanowiłem, stoimy właśnie w kolejce do giełdy Jedwabiu, bo stwierdziłem, że musimy jeszcze spróbować z tą Walencją bliżej zagadać. Coś mnie nie chce puścić jakby, jeżeli chodzi o wyjazd z tego miasta z przedwcześnie wyciągniętymi wnioskami. Bo mam takie przeczucie, że jednak podniesiemy Walencję do wyższej ligi, dając jej super okejkę. Bo jednak coś w tym mieście jest takiego, co powoduje, że wcześniejsze moje wnioski wydały mi się zbyt pochopne i zbyt powierzchowne. Super ludzie tutaj mieszkają. Wczoraj znalazłem sobie jeszcze, robiłem taką research i okazało się, że Walencja jest, znalazłem takie badanie, które miasta są najbardziej przyjazne dla przyjezdnych, takich na stałe, którzy się przeprowadzają, nowych obywateli. I słuchajcie, Walencja jest absolutnie w Europie numerem 1. Najbardziej przyjazne miasto dla nowych obywateli na kontynencie. I to jest chyba pretekst wystarczający do tego, żeby jednak wejść do giełdy Jedwabiu.
Wejdziemy też do czynnej dzisiaj Mercato Central, Mercado. I wydaje mi się, że to może przesądzić o tym, że jednak się okaże, że Walencja jest wyśmienitym kierunkiem pod każdym względem. Zwłaszcza, że dzisiaj już wiem jeszcze jedną rzecz. Pomimo tej kolejki, w której stoimy, ale ona dosyć szybko idzie, nie będę tutaj stał dłużej niż parę minut. I też ważny tip, nie bardzo mogłem znaleźć możliwość rezerwacji biletu online. Mimo kilku prób mi się nie udało. Ale kolejka idzie szybko. I mimo tego, że jest w ogóle, to ważną cechą, i tego jestem już pewny, w Walencji jest to, że ta niekonieczna spektakularność tego miasta w stosunku do tych największych hitów klasy Lizbona czy Sevilla powoduje, że nie ma tutaj przytłaczającej liczby turystów. I to jest bardzo fajna rekomendacja. Co istotne, to wejście do tego ślicznego miejsca z dziedzińcem, z drzewkami pomarańczowymi kosztuje tylko 2 euro. I patrzcie, za te pieniądze słynna sala kolumnowa. No tak myślałem, bo przedsmak tego, co widziałem na zdjęciach, w tym przypadku nieoczekiwanie dosyć dobrze oddaje, z czym mamy do czynienia, ale oczywiście na żywo jest inna bajka. Wspaniała sala. Było jedno z największych w basenie Morza Śródziemnego centrów handlu morskiego. No i podziwiając te poskręcane kolumny, które wyglądają trochę jak palmy, świetne wnętrze. Warto pamiętać o tym, że zostało zbudowane jeszcze w XV wieku. To jest gotyk. Taki specyficzny bardzo. Taki geograficznie odczuwalny, że śródziemnomorski. Tak mi się wydaje. Jedna z piękniejszych sal, jakie widziałem. I szczerze mówiąc, za 2 euro? Taki wypas? No zdecydowanie Walencja idzie w górę w rankingu. Więc może i Walencja nie ma największej katedry na świecie. Może i Walencja nie ma najbardziej spektakularnego starego miasta na Półwyspie Iberyjskim. Może nie ma największej meskity, no ale ma spektakularną architekturę współczesną. Ma jedyną w swoim rodzaju giełdę jedwabiu. Ma bardzo fajną, przyjazną społeczność mieszkańców. Nie ma nadmiernego tłumu turystów, co w XXI wieku moim zdaniem jest ogromną zaletą. I co więcej, właśnie udało nam się wejść tam, gdzie wcześniej nie było to możliwe. Jesteśmy na targowisku centralnym. No już jesteśmy po godzinach szczytu ewidentnie, ale budynek jest wyśmienity. Zaraz przekręcimy kamerę, a na razie się chcę jeszcze na jego tle, z nim w tle, polansować chwilę. No, nie wiem, czy widziałem fajniejszą konstrukcję w tej branży. Kopuła. Tak się rozejrzyjmy stąd, to jest centralny punkt. Duże. Bardzo fajna kubatura. Jest jakieś inne. Więc tak jak to zresztą była taka konstatacja, że przy pierwszym kontakcie z tą architekturą nowoczesną, którą podziwialiśmy, Santiago Calatrawy, architekta, wtedy padło sformułowanie, że Walencja jest inna. No właśnie, Walencja jest inna. To jest wielka w Walencji zaleta. Jest też nowoczesna. Wie, o co chodzi z duszą sportu. Wszyscy tutaj mijani rowerzyści, biegacze, ćwiczący zostawili mi w głowie fajne wspomnienie tego miasta. Aktywnego bardzo. Także zdecydowanie zmieniamy ocenę finałową na
super pozytywną, świetne miasto i tyle. Aha, no i zapomniałem dodać, że oprócz spektakularnej architektury nowoczesnej, która jest game changerem, Walencja ma też tą spektakularną plażę. O tym nie można zapominać, ponieważ no to w praktyce na dłuższą metę robi robotę. No i na końcu dla mnie ujmujące jest to, że Walencja się okazała taka przyjezdna dla innych, dla przybyszów z innych kultur. Naprawdę tutaj to czuć, potwierdzam. Długo się z tym ociągałem, ale nadszedł czas na churros. Muchas gracias. Więc mamy tutaj klasyka, czekoladę i takie specyficzne ciacho, które tutaj wszyscy jedzą. Obserwowałem to od miesięcy. Jako że ja nie jadam słodyczy, to dotąd udawało mi się tego uniknąć, ale stwierdziłem, że no, byłaby profanacją nie spróbować tego przynajmniej raz. Smacznego. Nie mogłem się nie zatrzymać. Spójrzcie na tą fasadę. Jak to churros, które przed chwilą zjadłem. Po prostu słodkości, obfitości. Dodam jeszcze tylko komentarz, że to churros, czyli ciastko takie specyficzne z czekoladą płynną, oni to jedzą na śniadanie zamiast naszej polskiej jajecznicy. Zatem, zanim pożegnamy się z Walencją, no to musimy zaznaczyć w tym momencie, że mamy do czynienia z niespotykaną w City Break for Advanced sytuacją. Otóż nastąpiło odwrócenie. Pierwsze wrażenie versus wrażenie wyjazdowe są dosyć drastycznie różne. To znaczy Walencja, pomimo mojej ostrożności na początku, zdecydowanie trafia na listę super polecajek. City Break for Advanced jest po prostu miastem, z którym trzeba się zaprzyjaźnić, dać mu chwilę, dostrzec jego mniej oczywiste cechy, ponieważ no jak widać nie tylko od przeboju do przeboju, od wieży Eiffla do innego tego typu spektakularnego obiektu podróżujemy. Także zostawiamy w Walencji fantastyczne emocje i olbrzymią sympatię do mieszkańców tego miasta. Czas więc na werdykt finałowy, ponieważ Walencja dołączyła do grona miast, w których mieliśmy przyjemność się zjawić z kamerą. Podsumowując ostatecznie już Walencję, Walencja jest fantastyczna, chociaż na pierwszy rzut oka się tego nie spodziewałem. Świetne miasto, podobne jak Kadyks trochę, to znaczy wygląda na to, że pojawiła się kategoria nowa miast w mojej głowie i w tym programie, ponieważ są to miasta, które nie posiadają takich super spektakularnych zabytków pierwszoligowych, typu wieża Eiffla właśnie. I to powoduje, że nie ma tam tego zalewu turystów, to się potwierdza, już to mówiłem wcześniej. Natomiast wygląda na to, że jesteśmy w stanie wygenerować wręcz kategorię miast. To znaczy możemy uruchomić sobie taki parametr wyboru, czy szukamy miasta, które właśnie nie dysponuje największą katedrą świata i nastawiamy się na to, że chcemy właśnie dotrzeć do miejsca, w którym mieszkają miejscowi, w którym jest atmosfera, jest nieoczywiste takie miejsce, ponieważ nie ma takiego PR-u jak te miasta hitowe z pierwszych dziesiątek wszystkich rankingów turystycznych. Także to jest właśnie City Break for Advanced.